Problem ceny i wyceny nieruchomości jest często po pierwsze mylony, bo musicie pamiętać, że wycena to, podkreślam, nie jest cena. Cena to jest coś, co osoba sprzedająca, osoba kupująca, czy też wynajmujący z najemcą, to by się będzie nazywało wtedy czynszem, ustalą w drodze negocjacji między sobą. I zakładając, że te strony są w miarę równe, ustalą jakąś cenę, albo mogą być również nierówne, mogą podlegać różnym emocjom. Na przykład osoba, która sprzedaje nieruchomość, może chcieć ją sprzedać bardzo szybko. Powód nie jest istotny, bo to nie jest tak, że ona ma długi i musi sprzedać bardzo szybko. Ona może na przykład mieć na oku jakiś fantastyczny interes i woli sprzedać nieruchomość trochę taniej, byle prędzej dostać pieniądze i jest gotowa opuścić trochę na cenie, żeby po prostu zachęcać kupujących. Znowu, kupujący może też podlegać emocjom. Takie bardzo dobre przykłady tych emocji to polegają na tym, że komuś po prostu zależy na jakiejś nieruchomości w danym miejscu. To często ma znaczenie przy obrocie mieszkaniami. Chcemy mieszkać w tym bloku, a nie w innym, bo tu mieszkają, czy w tym osiedlu, a nie innym, bo tu mieszkają nasi znajomi, krewni, inni ludzie, których towarzystwo nam jest z jakiegoś powodu potrzebne. To może być jeden z przykładów, może być też bliskość szkoły, bliskość pracy, różne motywy mogą nami kierować. Widać to też bardzo mocno na przykład w obrocie działkami, gdzie zupełnie czym innym przy wycenie działek kieruje się ktoś, kto chce kupić, wycenie w sensie takiej samej dla siebie ocenie wartości tej działki, ceny. Kto chce kupić działkę na swój dom jednorodzinny, tam gdzie będzie mieszkał, a zupełnie inaczej do ceny podchodzi na przykład deweloper, czy ktoś, kto buduje jakąś galerię handlową, no wszystko jedno, jakieś przedsięwzięcie biznesowe. Przy takiej indywidualnej ocenie, no to działają po pierwsze emocje, chcę tu mieszkać, po drugie chcę na przykład bardzo szybko tutaj zamieszkać, szybko chcę kupić działkę, albo mam dużo czasu, wobec tego się nie śpieszę, albo to sąsiedztwo mi odpowiada, albo nie odpowiada z jakiegoś powodu. Gdzieś tam w tej samej miejscowości, ale 500 metrów dalej może być coś ciekawszego, z ładniejszym według mojego subiektywnego zdania, mojej subiektywnej oceny sąsiedztwem i to wpływa na cenę, którą jestem gotów zaoferować. Deweloper jest dobrym przykładem. Dewelopera tak naprawdę interesuje, co on na tej działce może wybudować, jak dużo metrów kwadratowych wybuduje, ile go będzie tam kosztowało uzbrojenie, dociągnięcie różnych mediów. No i interesuje go, jak ocenia możliwość sprzedaży tego, co wybuduje, no i wtedy mu wychodzi jakaś wynikowa wartość działki, cena działki, przepraszam, którą jest gotów zapłacić. I powiem szczerze, że bardzo często na przykład, kiedy rozmawiam z osobami sprzedającymi właśnie grunty i takie grunty deweloperskie, czy też grunty przemysłowe, to bardzo trudno im bywa uświadomienie tego, że w zasadzie każdy deweloper wykona ten sam rachunek i jemu wyjdzie mniej więcej bardzo podobna cena, którą gotów jest zapłacić. Z bardzo dużą precyzją jest to określane. Natomiast przy tym handlu indywidualnym, to jak powiedziałem, już takiej precyzji nie ma. I dlaczego zrobiłem ten wstęp o cenach? No bo pytanie brzmi tak, czy chcąc przekonać sprzedającego, że jego cena jest absurdalna, należy zalecić, żeby zrobił operat szacunkowy, albo czy my jako osoba, która chce kupić, czy pośrednik, taki operat sporządzimy i przedstawimy to jako dowód tej ceny. I powiem szczerze, to działa, ale dość różnie i niekoniecznie w dobrą stronę. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że rzeczoznawca nie określa ceny nieruchomości. Rzeczoznawca szacuje wartość nieruchomości.
wartość rynkową albo wartość na przykład odtworzeniową, jedną na przykład do celów ubezpieczenia, a drugą właśnie do celów na przykład obliczenia jakiegoś podatku. No, różne są cele tej wyceny, na przykład również do tego, żeby bank wiedział, że aha, rzeczoznawca tak oszacował wartość, ale rzeczoznawca, szacując tą wartość, powinien przyjąć takie założenie, że jeżeli to będzie ta wartość rynkowa, to ma podchodzić do takiej niewymuszonej sprzedaży, takiej, kiedy ani kupującym, ani sprzedającym nie targają żadne emocje. To jest rzecz pierwsza, a te emocje, czy też te oczekiwania, potrzeby, o których powiedziałem wcześniej, one powodują, że jeżeli sobie wyobrazimy taką wycenę jako 100 jednostek, to prawdziwa cena transakcyjna może być o 20 jednostek wyższa albo o 20 jednostek niższa. Taki jest pasmo odchyleń, czasami nawet większe od tej wyceny. To jest rzecz pierwsza. Druga sprawa to jest to, że rzeczoznawca bazuje na danych historycznych, na bazie pokazującej jakieś na przykład rzeczywiste transakcje w danym miejscu i on też natrafia na problemy. Po pierwsze, w czasach, kiedy ceny nieruchomości zmieniają się z jakiegoś powodu, wszystko jedno, mocno, dynamicznie, no to on oczywiście tą swoją wycenę może jakoś korygować, ale ma problem, bo jego dane mogą pochodzić na przykład sprzed 3 miesięcy, sprzed pół roku, a już mógł się rynek zmienić w górę lub w dół od tego czasu, kiedy tamte transakcje były zawierane. To jest jeden problem. Drugi problem to jest, szczególnie w małych miejscowościach, problem bazy porównawczej, porównać do innych transakcji. Tych transakcji porównawczych po prostu nie ma, albo były dawno, albo były zupełnie innym obiektem i na przykład przy wycenach domów, no to ja pamiętam to historycznie już dawno temu, pewnie z 15 lat temu, może mniej więcej, przyszedł do mnie klient i chciał sprzedać dom, pokazywał wycenę 1 850 000, wtedy to były spore pieniądze, ten 1 850 000, a ja powiedziałem, dobrze, ja ten dom mogę przyjąć do pośrednictwa, do sprzedaży, ale jak ta jedynka z przodu zniknie. No oczywiście właściciel wyszedł zszokowany, poszedł gdzie indziej, usiłował sprzedawać, ale nie sprzedał i potem ten dom się sprzedał u nas zresztą za 830 000. Dlaczego tak było? Czy to wina rzeczoznawcy? Trudno powiedzieć. Prawdą jest, że rzeczoznawca miał bardzo ciężkie zadanie. On wyceniał nieruchomość, dom położony w takiej małej podwarszawskiej wiosce, w której jest może kilkanaście, góra kilkadziesiąt domów i po prostu żadnych transakcji z tej wioski nie miał. Miał transakcje jakieś porównawcze w okolicy, ale on porównał te transakcje, ale wziął okolicę, która akurat jest droższa od tej wioski, bo ta wioska po prostu się jakimś tam mirem wśród kupujących specjalnie nie cieszyła. Wziął po prostu lepsze lokalizacje do porównania. Kolejny kłopot też rzeczoznawcy to jest taki, że on często widzi opis nieruchomości, ale w tym opisie on widzi informacje o powierzchni działki, powierzchni domu, jeżeli to jest dom, inne dane i on nie wie, w jakim stanie technicznym tak naprawdę jest ten dom, jak jest wykończony. Tych informacji nie ma. Te informacje nie znajdują się w akcie notarialnym i nie wie, czy on porównuje coś, co jest super rezydencją z doskonałym projektem, no mógł pojechać, zobaczyć to w terenie, te budynki, ocenić, ale wnętrza też nie widział. I czy też porównuje jakiś kurnik do tej swojej nieruchomości. To jest trudność rzeczoznawcy, obiektywna i nie mamy powodu mieć do niego pretensji właśnie dlatego, że on czegoś tam nie widział, po prostu nie mógł, nie miał szansy zobaczyć i stąd właśnie w takich mniejszych miejscowościach, czy przy specyficznych nieruchomościach, które są wyceniane w danym momencie taką metodą porównawczą, no to po prostu ocenienie i
rzetelne ich wartości nie jest dokładnie możliwe. Zresztą dlatego jest to nazwa operat szacunkowy. To jest jakiś szacunek, który ma odchylenia. I teraz, czy taki operat szacunkowy możemy wykorzystać do przekonania sprzedającego, że jego cena jest zbyt duża? No, nie do końca, bo po pierwsze, no podałem ten przykład. Tam sprzedający sam zamówił operat szacunkowy, bo chciał wiedzieć, za ile może sprzedać nieruchomość i dostał wycenę, no delikatnie mówiąc, od czapy. A w innych przypadkach sprzedający może powiedzieć, ale mi nie zależy, albo mi bardzo zależy. Ustalenie ceny ofertowej jest bardzo ważne w procesie sprzedaży i ją trzeba ustalać w sposób taki dopasowany do własnej sytuacji, własnych oczekiwań. Wiedzieć, że jeżeli mi zależy na czymś, to czasami mam jakiś interes właśnie do zrobienia lub jakiegoś powodu muszę to szybko sprzedać, to nie upierać się przy bardzo wysokiej cenie. Pamiętać, że jeżeli sprzedaję nieruchomości nietypowe, to w ogóle mamy trudność z wyceną, nie tylko rzeczoznawca, ale też pośrednik i można przeprowadzić takie, nazwijmy to, rozpoznanie przeciwnika, czyli tej ceny, rozpoznanie bojem. Wyjść z jakiejś ceny i zobaczyć, co się dzieje. Jeżeli mamy 0 klientów, to być może i przez dłuższy czas, to być może jednak ta moja oferta nie trafia w rynek, a jeżeli i przyjąć tą wiadomość trzeba z godnością, a jeżeli mamy nagle 3 klientów, to może oni się policytują i wystawię może za niską cenę, ale może oni w ramach licytacji ustalą jakąś dobrą cenę między sobą, trzeba to przypadek analizować, albo może, jeżeli mam jednego klienta, który nagle chce kupić i nikt inny się nie zjawia, to trzeba się zastanowić, Boże, może to jest ta jedyna osoba, która z jakiegoś jej znanego powodu chce kupić właśnie nieruchomość w tej okolicy lub w tym rodzaju, w tej wielkości. I to jest szczególnie ważne właśnie wtedy, kiedy handlujecie domami, działkami, czy też nieruchomościami takimi bardziej specyficznymi, które nie są tak porównywalne jak na przykład mieszkania dwupokojowe w wielkim mieście i w jakimś osiedlu, gdzie tych transakcji w ciągu roku nawet zawieranych jest sporo i można tutaj mieć jakieś odniesienie, gdzie ofert w jednym czasie nawet może być kilka lub kilkanaście podobnych mieszkań. No po prostu to jest wyczucie, czy wykorzystanie tej wyceny dla celów handlowych nie ma zupełnie sensu, tego też nie powiedziałem. Po prostu trzeba wiedzieć, że operat szacunkowy i praca rzeczoznawcy to nie jest określenie ceny, za jaką jakiejś takiej świętej ceny, za jaką ta nieruchomość ma być sprzedana. Może ten operat szacunkowy być wskazówką, ale trzeba pamiętać o wszystkich tych zastrzeżeniach, o których powiedziałem wcześniej. Pozostaje mi życzyć Wam dobrego obrotu. Cześć, trzymajcie się.